Aszbur, witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy na strzelnicy. Jak widzicie, mamy do przystrzelania, widzicie jeden, teraz Wam pokażę, bo w sumie będą trzy celowniki. Pierwszy mamy Cenopexa nowego S10, a nowa dlatego, że ma dalmierz. Więc będziemy ustawiać, przystrzeliwać, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Drugim celownikiem, którego już znacie, był Stellar SQ50. Słuchajcie, tu mam Stellara SQ50, przerzucimy go na ten sztucer i najnowsze dziecko part DS70RF, czyli wersja Nocto od Parda z dalmierzem. Tutaj mamy dalmierz, tu jest dalmierz, tutaj mamy laser, iluminator wbudowany, tu jest 850, więc miałem to już wczoraj w terenie bez broni, więc zobaczycie jakieś nagrania dzików, zobaczycie nagrania saren. Co ciekawe, obraz jest okrągły, nie kwadratowy. No i co, trzeba to przystrzelać i jechać w teren. Polujemy już na drapieżniki i na dziki z Nocto Thermovizji, więc sobie zrobiłem taki zestaw, że na tym sztucerze będą 3 jednostki optyki, że tak powiem. I tu mamy Parda, Higmicro i Cenopexa. Cenowo też mamy przekrój, bo tu macie w granicach 5,5 tysiąca kosztuje ta wersja. Ten Stellar kosztuje 20 tysięcy, a ten Cenopex będzie kosztował chyba około 32-33 tysięcy z tym dalmierzem, bo jest jeszcze z takim dalmierzem mniej profesjonalnym, on jest wtedy trochę tańszy. Natomiast ten dalmierz, który jest tutaj, to jest wersja typowo militarna, do której mierzy do 1,5 km. Co ciekawe, słuchajcie, każdy jest na montażu łuszczka, jak widzicie, czyli wszystko będzie powtarzalne. Możemy na jedną broń przystrzelać celowników nawet 10, jeżeli chcemy. U mnie jest wersja na blazerze, ale jeżeli założycie na swojej broni szynę Picantini, no to tak samo na tej samej zasadzie te montaże szybkie łuszczka, czekajcie, odłożę tego Stellara. Te montaże szybkie łuszczka są zapinane na szynę Picantini i możecie na jednej szynie mieć tych celowników przykładowo 3. Powiedzmy kolimator na polowania zbiorowe, na polowania dzienne na rogacze lunetę dzienną, a na noc zakładacie na przykład takiego DS-a. Jak widzicie, jest nowy pastorał z kolby. Mamy taki plan na to, żeby Wam go pokazać, jak on działa. Dla mnie pastorał jest oczywiście automatyczny, zaraz Wam, to się wsuwa się, także jak zwykłe primosy. Natomiast no, dużo grubsze nogi, bardzo stabilny. Broń się zapina w tym miejscu i sobie stoi. Mam taki pomysł na to, żeby wykorzystać ten pastorał do odcinka przy polowaniu na drapieżniki, więc będziemy z wabikiem, broń w statyw, założona termo lub Nocto i będziemy polowali na drapieżniki z wabikiem, używając tego pastorału, więc powiem Wam dopiero w terenie, jak on się sprawdza. Co ciekawe, słuchajcie, mamy tutaj praktycznie wszystko, co tutaj jest, możecie na naszej stronie kupić, bo mamy pastorał jest już dostępny u nas na stronie. Osada karbonowa polskiego producenta do blazera, wersja Success, ja mam w połysku, zresztą znacie tą broń, już nieraz była, ale jest jeszcze wersja w macie, jest dostępna, wszystkie montaże łuszczka są dostępne, u nas na stronie wszystkie celowniki są dostępne. Oprócz żelaza, broni, gdzie trzeba koncesję, tego nie mam, więc cała reszta jest dostępna. Jak będziemy polowali oczywiście na lisy, będą wabiki, które też możecie u nas na stronie kupić. Idę do tarczy, coś postrzelam, spróbuję nagrać. Do Parda włożyłem kartę, on nie ma wewnętrznej pamięci, o tym musicie pamiętać, jeżeli tego Parda kupicie. Nie chcę Wam opowiadać o nim za dużo, chciałbym, żebyście sami ocenili, ponieważ odcinek z Alpexem, gdzie robiliśmy test, ja wcale nie mówiłem, czy on jest dobry, czy zły. Każdy widział, tak samo tu już mam pewne nagrania w środku. Już Wam mogę zdradzić, że za chwilę się ukaże w odcinku nagrania saren na dystansie 300-350 metrów. Były sarny na 150-140 chyba. Były dziki na 180 metrów ponagrywane, więc zobaczycie sami. No pamiętajcie, że tu jest iluminator 850, czyli ten mocniejszy, a zarazem widoczny dla zwierzyny. No i mamy dalmierz. No to jest chyba jedno z nielicznych Nocto, które ma wbudowany dalmierz. Optycznie wygląda to rozwiązanie techniczne jest jakie jest. Nie powiem Wam, czy ono jest dobre, czy złe. No inaczej chyba się nie dało, jeżeli miało być w kształcie celownika, żeby zamontować ten dalmierz gdzieś tutaj z boku, to wyglądałoby no, co najmniej dziwnie. No rozwiązali to w ten sposób. Oczywiście to urządzenie nie jest bez wad, ja Wam później powiem w dalszej części materiału, bo ja już pierwsze wady jego znalazłem, ale wersja bez dalmierza, słuchajcie, kosztuje trochę ponad 4000, a wersja z dalmierzem trochę ponad 5000, więc na rynku konkurencyjnie będzie, powinien namieszać, tak?
Porównywałem go do Alpexa, to od razu Wam już powiem, że obraz jest bardzo porównywalny. Ja tu nie widziałem różnicy lepszej na korzyść tego parda, natomiast na pewno jest mniejszy niż Alpex, jest dużo lżejszy, bo 1/3 waży mniej, ale jest na jednej baterii i to jest jego główna wada, ale o tym sobie porozmawiamy później. Idę do tarczy, powiesiłem już, słuchajcie, naklejki termo, zaczynamy od Synopexa, później Stellara i później założymy DS-a. No i trzeba będzie jechać w teren. Także następne ujęcie kamery widzimy się już gdzieś w łowisku. Także może wstawię Wam z przestrzelania, bo włączę nagrywanie i zobaczymy jak to nam wyjdzie. Kaliber 308, więc tutaj bez żadnych cudów. Lufa krótka i też nie ukrywam, że założyłem, słuchajcie, te celowniki na wersję karbonową z krótką lufą, bo po prostu jest lżejszy. Jakbym miał normalny sztucer, to jeszcze by mi doszło powiedzmy z 400 gram, może z 500 więcej, a sam Synopex czy sam Stellar jest po prostu celownikami raczej ciężkimi. Idę, strzelam i widzimy się już w łowisku. Także oglądajcie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dashbur, kłaniam się niziutko. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Zasiedliśmy na ambonie. Dzisiaj takie polowanie typowo zasiadkowe. Dlaczego? Dlatego, że parę powodów jest. Pierwsze, jest strasznie mokro. U nas pada deszcz. Temperatura od 2 do 4 do 5 stopni nawet w ciągu dnia. W nocy spada do 1, może do 0. Miał padać śnieg, pada deszcz. Katastrofa. Z polowania z podchodu raczej by można było zapolować na lesie, ale tych polowań na lesie już było trochę. I z Mariuszem widzieliście, i z Michałem, i Statkiem Mietrzewskim. A u nas jest troszeczkę problem z wykonaniem planu KUS i łań na obwodzie polnym. No krótko mówiąc, zostało nam jeszcze sporo zwierza do strzelania. I mówię, dzisiaj siadam, mamy tu przeogromne pole koniczyny. Koniczyna jest częściowo zebrana, to jest nasza kołowa koniczyna. Baloty są zrobione dla zwierzyny na zimę. Ale myślę, że oprócz tego coś tu wychodzi. Z tego lasu za mną, co widzicie w tle. Mało tego, zobaczycie w dalszej części materiału pierwsze nagrania z parda DS-a z iluminatorem 850 i z dalmierzem. Ja go tutaj mam. Zobaczcie. Jest zamontowany na montażu łuszczka. I montaż łuszczka i celownik parda możecie kupić u nas na stronie internetowej sudeckaostoja.com. Koniecznie tam zajrzyjcie, ponieważ strona nam się rozbudowuje. Michał cały czas dodaje nowe produkty i nie wiem, jak się ten odcinek ukaże, czy powiedzmy za małą chwilkę powinno się tam ukazać naprawdę tych materiałów, produktów przede wszystkim bardzo dużo. Pracujemy tam technicznie nad rozwiązaniem, nad pewną fuzją z pewnym sklepem, ale to nie będę Wam teraz zdradzał. Trzeba poczekać, niech się to zapnie. Informatycy działają, pracy masę, ale może się uda. W każdym razie DS-a będziemy testować. Czy my dzisiaj z niego strzelimy dzika lub drapieżnika, tego nie wiem. No, wziąłem ze sobą wabik Gunbrokera, pisk myszy. Wziąłem ze sobą wabik FC02, czyli Kniazienie. Siedzimy. Tutaj z tej strony za kamerą mamy ścierniska, z tej strony mamy koniczynę las. No i jest szansa, że jakiś list tu będzie. Oprócz tego wziąłem ze sobą termo Falcona FQ50, którego dobrze znacie. Był test jego z Alpexem razem. I powiem Wam, że zrobię taki sam test z pardem, tylko nie obiecam Wam, że strzelę dzika, tak? Bo no chyba, że trochę przymrozi, zrobi się taka pogoda bardziej, że będzie można się poruszać swobodnie po polach, no to wtedy jak najbardziej spróbujemy tego dzika strzelić, ale najważniejsze dla Was, żebyście zobaczyli jakość obrazu, bo na razie ja jestem z tego parda pozytywnie jestem nim zaskoczony, aczkolwiek ma swoje wady i o tej wadzie jednej Wam powiem, którą ja już wyłapałem, ale to na spokojnie, to w dalszej części materiału. Mam nagrania pierwsze z tego parda. Byłem go przy strzelaniu strzelnicy, co widzieliście w pierwszej części materiału. Natomiast powiem Wam uczciwie, że jestem mile zaskoczony, bo byłem z nim już w terenie. Pojechałem ponagrywać, bo co ciekawe, bo już nie mogłem wytrzymać, więc najpierw pojechałem przed pojazdem na strzelnicę, pobiegłem szybko w teren, poskręcałem montaż, założyłem na broń, żeby było dobrze nagrywać w miarę stabilnie i jechałem w teren zobaczyć, czy w ogóle jakaś zwierzyna jest i coś tam się udało ponagrywać. Zobaczycie to w dalszej części materiału, ale od razu Was uprzedzam, tam nie miałem ustawionego dobrze iluminatora. Teraz sobie to na spokojnie zrobię, jak się zrobi ciemno. Myślę, że jakieś sarny, jelenie, może daniele nam tu wyjdą na tą kończynę, że będzie można ponagrywać, żebyście zobaczyli pracę parda używając dalmierza, używając iluminatora 850. Więc jeżeli będziecie chcieli,
to jak najbardziej zapraszam Was na stronę, tam możecie go zamówić. Słuchajcie, póki jest widno i sobie tutaj siedzimy i czekamy na zwierzynę płową w pierwszej kolejności, to powiem Wam tak, dla mnie największą zaletą tego celownika jest jego gabaryt i jego wielkość. Jest to zdecydowanie najmniejsza luneta noktowizyjna, celownik noktowizyjny w kształcie lunety, dostępny na rynku. Tutaj mamy dalmierz, tu mamy iluminator. Ja mam wersję 850, czyli tą mocniejszą. Ze względu na to, że głównie go wykorzystuję do nagrywania. Sama ta forma tutaj, no jest taka, niektórym się podoba, niektórym się nie podoba. No tak to rozwiązali. Czy dobrze, czy źle, praktyka pokaże. Na razie się nie mogę wypowiedzieć. Myślę, że przy tej wielkości dwóch urządzeń, gdzie porównując na przykład do Alpexa czy do Infireya, gdzie ten doświetlacz jest tutaj z boku, to i tak to wygląda dobrze. Opcja nagrywania filmów, no i najważniejsze, obraz, patrzycie przez niego, obraz jest, moi drodzy, okrągły, tak? To nie macie kwadratowego wyświetlacza, tylko okrągły. To robi robotę no niesamowitą. Bardzo przyjemne siatki celownicze, oczywiście kolorowy obraz w ciągu dnia. Wada. Przejdźmy do tej wady, którą ja zauważyłem, ale ona też wynika z tego, że to jest też najmniejsze i najlżejsze. Nie ma wbudowanego zasilania, czyli swojego akumulatora wewnętrznego. Działa to na jednym akumulatorze, już Wam odkręcam, żeby Wam pokazać. Na jednym akumulatorze ogniwie 18650 i moim zdaniem, jeżeli nagrywamy, mamy iluminator włączony, używamy dalmierza, no niestety szybko ten prąd nam ginie. To jest jego największa wada, aczkolwiek wada, którą można wyeliminować bardzo prosto, dokupując dwa kolejne akumulatorki, które ja zresztą mam przy sobie, słuchajcie, wziąłem. Takie o. Dokupujecie i możecie polować całą noc praktycznie, tak? No i tak powiem Wam pokrótce, że no nie chcę Wam opowiadać, słuchajcie, technicznie widzicie, jak to jest, jak to wygląda, natomiast Was i na pewno Was i mnie przede wszystkim interesuje obraz, jak w tym widać. A to zobaczycie, jak się zrobi ciemno. Na razie polujemy na zwierzynę płową, nastawiamy się na sarny, nastawiamy się na daniele, nastawiamy się na jelenie, głównie samice i ewentualnie jeleń cielak, sarna koźle. Daniela cielaka już nie mam, bo miałem jednego, strzeliłem. Natomiast no byk Daniela jak wyjdzie, no nie pogardzimy, bo w odstrzale mam, jeszcze zostały byki. Byk jelenia, no to musi być byk, tak? Albo myłkus. No i tak sobie tutaj zaczynamy dalszy materiał. Pewnie odcinek będzie znowu przydługawy, ale powiem Wam, że ostatnio mi szkoda tego materiału, którego nagrywam, więc go będę doklejał. No coś tam może wyjdzie tak mało składnie. No ale test parta sobie zrobimy dzisiaj, więc DS rzucony na stół, w przenośni powiedzmy na blazera, DS rzucony na ambonę do łowiska. Niech nam pokaże, jak w tym widać. No i co, poczekamy, jak nie będzie połowej, to się zrobi szaróweczka, przerzucimy sprzęt i zawabimy, może jakiś lisiura przyjdzie. Dobra, zaczynamy polowanie. I teraz Wam coś pokażę. Czy nazywamy to pechem? No nie, takie jest polowanie. Siedzimy nie na tej ambonie, co trzeba. I tyle, czekajcie, bo tu gałęzie po drodze. Jak to się wyostrzy, to Wam coś pokażę. Oczywiście po drodze gałęzie. No i teraz znajdź tu ostrość, chłopie. Musimy to przełączyć na manual. Spróbujemy. Tak. Cyk. O, proszę bardzo. Tam sobie wyszły cała chmara łani. I się pasą na koniczynie. A my jesteśmy od nich jakieś 650 metrów. Wiecie, że one są do podejścia, bo mamy szpaler drzew, a jestem sam. No i ciężko będzie nagrać to i podejść. Pozostaje nam czekać, może gdzieś tu przyjdą w tą stronę. No. Niestety. Odległość jest absolutnie niestrzałowa. Ale do podejścia to by były. Lewą stroną gdybyśmy je podeszli. A liczyłem, że wyjdą tutaj bliżej. Z takich nasadzeń. Taki nalot jest, odnowienia naturalne, świerkowe. Ale one sobie wyszły tam.
i żerują. No nic nie zrobimy. Trzeba mieć nadzieję, że może tu przyjdą albo coś wyjdzie jeszcze tutaj bliżej. Bywa i tak. O, coś się ruszyły. No, one idą w drugą stronę. Nic z tego nie będzie. Te jelenie już poszły i wziąłem parda jeszcze w ciągu dnia. Chciałem ponagrywać, żebyście zobaczyli, jaki jest obraz w ciągu dnia, bo myślę, że to też ma znaczenie. Zaraz włączymy dalmierz. Tutaj były te baloty z koniczyny. Zaraz zobaczycie, jak to... O, już dalmierz się włączył. Zaraz zobaczycie sobie. O, do tych balotów 338 metrów. Więc fajne urządzenie. Podoba mi się to, że ten dalmierz mierzy tak centralnie w środku. Zawsze go można wyłączyć albo włączyć sobie u góry obraz w obrazie. O, farma fotowoltaiczna. Tu były te łanie. Można sobie wrzucić, że tak powiem, obraz w obrazie i wtedy elegancko Wam dalmierz nie przeszkadza, tak? Tutaj mamy tych starych balotów 250 metrów. I tutaj mamy bliżej baloty 50 metrów. No dalmierz działa prawidłowo, nie ma co tutaj gadać, bo naprawdę sprawdzałem to łącznie z lornetką Zeissa, tego Diabari, którego mam 8x54. Z LRF-em pokazuje tą samą wartość, tak? Także tutaj możecie sobie zobaczyć. Jeszcze przejechałem z przodu, ale obraz niezły. Powiem Wam, że jako na obraz dzienny rewelacja. O, tutaj było do ściany lasu w granicach 100 metrów. Zaraz zobaczycie. O, 91. Działało to całkiem przyzwoicie. Tu jest powiększenie razy 8 i razy 4, bo part ma tylko dwa powiększenia, 4 i 8. Ale widzicie, jak to wygląda. Całkiem nieźle. No i moi drodzy, nasza zasiadka dobiega końca. Zrobiło się tak zimno, że masakra. Nie wiem ile jest, ale duża wilgotność powietrza jest. No zobaczycie teraz, na koniec Wam wrzucę materiały z parda. Trochę tam ponagrywałem w dzień wcześniej, to widzieliście. W dzień obraz jest naprawdę dobry. Tutaj nie ma zastrzeżeń żadnych. Natomiast no, wieczorem, że tak powiem, czekajcie sobie to ustawię. Wieczorem, w nocy, no możecie zobaczyć, ja już to sobie dopasowałem ten iluminator, ponagrywam, mam teraz taką dużą chmarę jeleni tam po lewej stronie, teraz 60 sztuk wyszło, ale to już jest całkowicie ciemno. Spróbuję zejść do samochodu, podjechać i spróbuję ponagrywać, zobaczymy, jak nie uciekną, to ponagrywamy, jak uciekną, no to będzie lipa, ale no spróbuję jeszcze je nagrać i na sam koniec zobaczycie, jak w tym pardzie widać. Moim zdaniem oceniam sam obraz bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Resztę musicie ocenić sami. Ja nie mówię, czy to dobry wybór, czy zły. Ja go oceniam jako naprawdę urządzenie, które daje obraz jakościowo naprawdę dobry. A resztę to już ocencie sami. Czekam na Wasze komentarze. Także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i dashbur. No i tutaj trochę, słuchajcie, był pierwszy mój wyjazd z tym pardem. Jeszcze broń była nieprzestrzelana, pojechałem po prostu ponagrywać. No i go tu poznawałem, widzicie, że laser jest trochę źle ustawiony, ja później sobie dopiero to poustawiałem tak, jak ma być, zobaczycie w dalszej części materiału, ale tutaj na 300 metrów leżące sarny, no widać całkiem przyzwoicie, tak? Tutaj następna sarna leży, też ją widać całkiem dobrze. Tutaj następna jest. Wszystko było ponad 300 metrów, w granicach 300 metrów, 300 plus bym powiedział. Ale spisuje się, podoba mi się ten dalmierz, powiem Wam, że naprawdę podoba mi się ten dalmierz, że jest i się to sprawdza. Do balotu 290, ja tutaj przejechałem jeszcze na baloty, o, zobaczcie, 140. Tutaj już mamy sarny dużo bliżej, możecie sobie zobaczyć. Tutaj mamy sarny na granicach 100 metrów z haczykiem, one też leżały. I mówię, a podejdę, żebyście mogli zobaczyć. Tu już ten laser sobie ustawiłem lepiej. No tu jeszcze oczywiście walka była, bo nie wiedziałem za bardzo,
jak to wszystko działa, ale o 130 metrów i tutaj jest ten dalmierz. Włączamy różne stopnie iluminatora i możemy poglądać. Nawet widać, że rogacz, słuchajcie, powiem Wam, że selekcyjny. Jeszcze nie zgubił parostków. Jakiś szydlarzyk taki, niewiele ponad łyżki. Ostrość sobie dopasowywałem. Ale widać nieźle. Powiem Wam, że naprawdę jeszcze powinienem to oczko iluminatora podnieść troszeczkę do góry, żeby było centralnie w kółku. Bo tutaj widać na okrągło, ale było całkiem przyzwoicie. Tutaj powiększenie już razy 8. Na te 130 metrów to świat i pieniądze, to już naprawdę więcej nie potrzeba, nie? Ostrość dopasowana, zaraz zobaczycie. O, tu widać rogacza. Zdecydowanie obraz bardziej klarowny na powiększeniu razy 4. No i mamy dziki. Tutaj nie ukrywam, tu jeszcze broń była nieprzystrzelana, tak jak Wam powiedziałem na początku. Znowu sobie pokręciłem tym iluminatorem niepotrzebnie. Powinien być znów ustawiony wyżej, bo świecił za blisko. Stałem na polu oranym. Jednocześnie testowałem tutaj nowy pastorał Primosa, którego możecie znaleźć na stronie u nas. Do dzików 180 metrów. No i sami ocencie, tak? Widać teraz, możecie zobaczyć, że pada śnieg. Także tam będzie to widoczne, bo zaczęło lekko pruszyć i ten laser mi się rozjeżdżał, ale no nie jest ustawiony tak, jak powinien, tak? Zdecydowanie, tu jeszcze przełączałem, tu macie krotność większą, 180 metrów, myślę, że bez żadnego problemu można tutaj strzelać, bez dwóch zdań. Akurat była locha i tu mamy przelatki. Tych dzików było sporo, słuchajcie, ich tam było naprawdę kilka lub kilkanaście. Ale tych dzików trochę było. Ale można byłoby swobodnie strzelać. O, z tyłu następny się pokazuje. Tylko z drugiej strony, po pierwsze broń była nieprzystrzelana, a po drugie, jak sobie pomyślałem, że nawet jakby była przystrzelana, wyciągnąć go z tej oranki, to ja dziękuję bardzo. Było na tyle mokro, to jest pole po burakach, one kopią za burakami, o tutaj z tym laserem walczę. O, masakra, nie mogłem sobie z tym poradzić. No ale dziki tutaj widać, także zrobimy pewnie jeszcze jeden test, już tak normalnie ustawiony. Zresztą w dalszej części materiału zobaczycie, jak fajnie było widać, jak już ten laser sobie ustawiłem tak, jak powinien być. No i tu mamy Daniele. Tu już jest laser ustawiony tak, jak powinien być. Do Danieli tu było ponad 100 metrów przy nowo budowanym domu. 120 metrów, tu mamy następne Daniele, słuchajcie, tu już było na kukurydzisku, do tych to było około 100 metrów, chyba niecałe 100 metrów, ale to już było tak, jak powinno być, tylko one były za górką, ja miałem taką kukurydzę wysoko skoszoną i ten laser się mocno rozjeżdżał przez to, no ale niestety, no widać, jak cyborgi wyglądają te Daniele, po prostu iluminator jest naprawdę mocny, ale całkiem przyzwoicie. Resztę zostawiam Was do oceny samemu, żebyście ocenili sami, bo no tutaj 112 było do krzaku, do Danieli było bliżej. Zaraz słuchajcie, zjedziemy na tą łanię, zaraz zobaczycie. 70 metrów, około 70 metrów to do tych łań było, więc tutaj ich było dużo tych Danieli, tylko że tak jak mówię, ja stałem w dołku i laser mi się rozbijał o to kukurydzisko. Bo jakbym wyszedł wyżej, to one uciekną zaraz, tak? Zresztą zaraz zobaczycie sami, że za chwilkę one się zdesantowały. No tu też jeszcze z tym laserem powalczyłem trochę, żeby go ustawiać. Broń była w tym pastorale i była mega stabilne to było. Powiem Wam, że można sobie tutaj na dużo pozwolić. Ja i tak dosyć powoli podchodziłem, żeby podejść jak najbliżej. Mi się udało nagrać, no i coś tam wyszło. Tu są następne.
Tu mamy sarny na 200 metrów i tutaj jest fajnie to widać. Tutaj już jest ten laser tak ustawiony, jak powinien być. Mogłem ją wiązkę bardziej skupić, ale do 200 metrów to jest, słuchajcie, wystarczająco. Tutaj nic więcej nie potrzeba. I możecie zobaczyć, jak widać dokładnie sarny na 200 metrów. Więc uważam, że całkiem przyzwoicie. Wróciliśmy do Danieli. One już tutaj się fajnie... Ja chyba podszedłem jeszcze parę metrów i mówię, to zaraz się zdesantują. No ja tu jeszcze przyłączałem ten iluminator, walczyłem z tym. Słuchajcie, wszedł mi kolor, tryb dzienny, wszedł na nocny. O, i one już tutaj, to już zaraz będzie desant pełny. 70 metrów do tych Danieli. Zaraz zobaczycie. One już mnie tutaj widziały, większość łań mnie widziała, bo zobaczycie, ile ich tutaj było, bo tak naprawdę ich tu było sporo. Była naprawdę spora chmara. O, i jest po wszystkim. Jeszcze próbujemy coś złapać. O, uciekają. Ładny byk z nimi był. Ja to specjalnie robiłem bez cięcia, bo zaraz zobaczycie te Daniele na łące. One się, ja je musiałem zlokalizować. Zaraz zobaczycie je na łące daleko. One były ponad 300 metrów i chciałbym, żebyście zobaczyli, jak na te 300 metrów widać. Musicie wybaczyć, bo przestawiam cały sprzęt, ale zobaczcie, jak dalmierz działa. Przynajmniej od razu widać. O, i tu już te Daniele nam się desantują. Jest nasz byk. Zobaczcie, 300 metrów. A jaki obraz? Tu 370, no to już jest kawał drogi, naprawdę. 400 metrów. Ocencie sami. Nie będę tutaj mówił, czy sprzęt dobry, lepszy. Wiele osób dzwoni do mnie, pyta, czy lepszy niż Alpex. Ja uważam, że widać podobnie. Minus bateria, zdecydowanie na minus parda bateria, zdecydowanie na plus gabaryt i dalmierz. Natomiast musicie ocenić sami, tak? Po to nagrywam te materiały, żebyście mieli możliwość zobaczenia i ocenili sami, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Oczywiście zapraszam na stronę, na stronie suteckaostoja.com możecie zarówno Alpexa, jak i parda nowego zakupić, także zapraszamy. Ja Wam mówię daszbur, dajcie znać, czy takie testy chcecie, żebyśmy robili każdego sprzętu, bo będziemy robić. Do zobaczenia i daszbur w następnym odcinku.